nad rzeczką, opodal Wawelu, mieszkała Cecylia Malik. Tak się wszystko zaczęło. To w tym miejscu, w tym mieście powstał jeden z najwspanialszych, najbardziej twórczych, najbardziej spontanicznych i najbardziej kolorowych kolektywów aktywistycznych przyrodniczo. Dzięki Cecylii, naszej cudownej, barwnej kaszce dziwaczce, mogliśmy się zebrać w tak zwaną przebarwną kupę i działać w dobrych sprawach. Działam wspólnie z siostrami rzekami, bo nie chcę stać z boku i patrzeć, jak dewastowana jest przyroda. Wciąż bardzo mało zwykłych ludzi, normalnych obywateli wie, że rzek i wody trzeba bronić. Chcę walczyć, tak jak umiem, o zachowanie ostatnich naturalnych rzek w Polsce. Chcę mówić głośno, tak jak umiem, że ratunkiem na suszę i powódź nie są zapory i sztuczne zbiorniki i regulacje rzek, ale zachowanie wody w krajobrazie, czyli zachowanie lasów, mokradeł i meandrujących rzek w ich naturalnych dolinach. To jest najcenniejsze, co mamy. Jestem siostrą rzeką, ponieważ lubię wszystko, co mokre i wilgotne. Siostrami rzekami robimy mnóstwo dobrych, pożytecznych i ważnych rzeczy dla rzek. Ale też się świetnie bawimy. I za to kocham. I siostry rzeki. I to, że jesteśmy po prostu razem. Tu siostra rzeka Tanew. Jestem siostrą rzeką ze względu na przyjaźń i aktywizm oraz mojego syna. Chcę, żeby on, jak i przyszłe pokolenia miały dostęp do dzikiej przyrody i naturalnych rzek. Chcę też, żeby wiedział, że mamy wpływ na rzeczywistość. A w siostrach rzekach najbardziej lubię siostry rzeki i to, że nasze działania są bardzo pomysłowe i nietuzinkowe. Mamy wśród sióstr rzek i braci potoków dużo artystek i artystów, także haftujemy stroje, wyszywamy ręcznie banery, przyszywamy cekiny, angażujemy do naszych protestów krowy, piszemy teksty i śpiewamy nasze piosenki. Jesteśmy trochę jak taki mobilny klub czy mobilne koło aktywistów i aktywistek miejsko-wiejskich. Bardzo lubię w naszym kolektywie to, że jest otwarty na nowe osoby i każdy i każda może się włączyć do naszych działań i akcji. Do sióstr rzek załączyłam na zaproszenie Cecylii, bo zaimponował mi realny wpływ na otoczenie, skuteczność jej dotychczasowych artystycznych akcji. Ja na co dzień maluję i jest to sztuka bardzo osobista, a w kolektywie mogę działać dla rzek, dla środowiska, dla świata. Dołączyłam do sióstr rzek, bo bardzo lubię płynąć dziką, nieuregulowaną, wolną, dynamiczną rzeką. Takie rzeki są najlepsze, niosą w sobie życie, dają dom różnym stworzeniom, a nam dają ten moment, w którym możemy kontemplować naturę. I nie da się tego robić, kiedy rzeka jest wybetonowana, kiedy jej brzegi są martwe, uregulowane, kiedy tylko musi mówić o powodziach albo suszach. Rzeka musi płynąć, rzeki nie można zatrzymywać. W siostrach rzekach cenię sobie przede wszystkim różnorodność. Jesteśmy różne, różnie czujemy, różnie działamy, różnie odbieramy rzeczywistość, ale równocześnie w tej różnorodności tworzymy całość. Całość, która służy społeczeństwu, służy naturze. Tak jak różne rzeki spływają do jednego morza, tak my, różne kobiety, tworzymy jedne działania, no oczywiście w różnorodnych barwach i odcieniach. Cześć, jestem w Siostrach Rzekach, bo kocham Cecylię Malik i to, co ona robi dla ludzi, dla przyrody, dla naszych dzieci.
Cecylia pokazała mi drogę takiego kobiecego performansu. Siostry rzeki trafiają do ludzi, bo przemawiają wprost do ich serc. I jestem z siostrami, bo chciałabym, żeby moje dziecko, moja córeczka Marylka cieszyła się także czystymi, nieuregulowanymi rzekami. Chcę śpiewać razem z siostrami w rzece, w wodzie zanurzona na rzecz wolnych, czystych rzek. Dlaczego jestem w Siostrach Rzekach? Dlatego, że kocham dzikie rzeki. Jestem siostrą rzeką, ponieważ wierzę, że rzeki, tak samo jak kobiety, powinny być wolne, dzikie i niczym niehamowane. Najbardziej kocham w byciu siostrą rzeką te momenty, kiedy wspólnie wchodzimy do wody i zaczynamy śpiewać z naszych trzewi i łączyć się z wszystkimi elementami natury, ziemią, powietrzem, wodą, ogniem. Kocham również nasz twórczy szał, który nas dopada i realizację wspólnych pomysłów od serca i naszą spontaniczność, i nasze tworzenie, i nasze współbycie. Tu rzeka Soła. Co lubię w Siostrach Rzekach? Lubię to, że siostry rzeki płynnie łączą dwie istotne jakości. Dbanie o naturalne zasoby przyrody oraz siłę kobiecą, siostrzeństwo, wspólne wspieranie się, działanie. Tu siostra rzeka Odra. W Siostrach Rzekach najbardziej lubię to, że realizujemy mnóstwo szalonych pomysłów i robimy to wszystko z pasji, a nie z przymusu czy jakichś materialnych korzyści. Dlatego czuję, że jest w tym dużo takiej miłości i radości, którą dajemy sobie i dajemy światu. I myślę, że to jest właśnie fenomenem sióstr rzek, że nasz kolektyw cały czas rośnie. W byciu siostrą rzeką najbardziej lubię tą niesamowicie otwartą, inspirującą i kreatywną społeczność, którą tworzymy, oraz wszystkie niesamowite przygody, które razem przeżywamy. Jestem siostrą rzeką, dlatego że lubię działać, a jak działać, to najlepiej w słusznej sprawie, w tym wypadku na rzecz ochrony polskich rzek. W byciu siostrą rzeką najbardziej lubię nasze współdziałanie, nasze rozkminki na komunikatorach, nasze spotkania, to, że wspólnie coś wymyślamy, a później to razem realizujemy, ale też cenię siostry rzeki za to, ile wspaniałych, mądrych, utalentowanych kobiet poznałam i cieszę się z tego, że mogę być jedną z nich i z nimi współpracować. W byciu siostrą rzeką bardzo lubię wspólne działania twórcze, kobiece w przestrzeni i nie tylko. Uwielbiam ludzi, którzy tworzą tą społeczność, dzielą się ogromem wiedzy i niesamowitymi pomysłami, jak możemy radzić sobie z napotkanymi problemami i jakby oporem władz w temacie rzek i czystości. Podoba mi się i temat, i kierunek, i forma działań tego kolektywu. A poza wszystkim jest to super frajda. Towarzyszy temu masę fajnych spotkań. Daje dużo radości, satysfakcji i bardzo też lubię wspólnotowość tej ekipy i różnorodność jakości każdej z sióstr i jej wkład. W byciu siostrą rzeką lubię myślenie i przypominanie, że człowiek jest częścią większej struktury. W działaniu w Siostrach Rzekach bardzo lubię, że poznajemy cudownych, bardzo mądrych ludzi, którzy działają w ochronie przyrody. Cieszę się, że tak dużo się dowiedziałam od Pawła Augustynka Halnego, od Jacka Engela z Fundacji Green Mind, że tyle mnie nauczyli, ale też, że zaprzyjaźniliśmy się. Uwielbiam wspólnotę w śpiewie, w wyszywaniu, w malowaniu transparentów, a przy tym płynące wartkim nurtem opowieści kobiet rzek. Co lubię w Siostrach Rzekach? Lubię tą
tą niebieską, piękną oprawę naszych protestów. Lubię to, że siostry rzeki są samozwańczym mitem o siostrach rzekach, który rośnie w siłę. Rzeka otwiera na holistyczną perspektywę, na to, że jesteśmy połączeni. Ja, ty, to drzewo, ten ptak, ten las, ta dzika rzeka. I Siostry rzeki to taka wodna opowieść o tym, że możemy znaleźć miejsce wspólne, że razem zamieszkujemy ten świat i możemy to robić szacunkiem dla innych, że mamy wiedzę i narzędzia, jak mądrze współistnieć, zamiast eksploatować, niszczyć, regulować. Bycie siostrą rzeką jest byciem taką jedną z kropli, która zasila ten nurt zmiany świadomości. A płynąc z siostrami rzekami jest lżej, jest wielobarwnie, różnorodnie, bardzo kreatywnie i bardzo wesoło. Czasami naprawdę bardzo. Radość jest tym, co zawsze będzie mnie pociągać w ludziach, a kobieca moc nadaje jej jeszcze jakby dodatkowej dynamiki i wszystko razem jest piękne. Podoba mi się w Siostrach Rzekach, to, że jesteśmy wolne, dzikie i frywolne, jak dzikie rzeki. No, jesteśmy w końcu siostry rzeki.